Rok 1986. Samochód stał na odludziu, z dala od świateł Sydney. Wokół pola i cisza przerywana głosami mężczyzn. Na tylnym siedzeniu 26-letnia dziewczyna. Jeszcze kilka godzin wcześniej miała na sobie szpitalny fartuch. Rozmawiała z pacjentami, planowała zwyczajny wieczór. Teraz próbowała zrozumieć, co się dzieje. Powiedziała mężczyznom, że ktoś na nią czeka, że może im oddać pieniądze, że nie chce problemów. Była przerażona, ale starała się mówić spokojnie. W odpowiedzi usłyszała śmiech. Wyciągnęli ją z auta. Coś krzyczeli. W grupie łatwiej przekroczyć granicę. Każdy chciał pokazać, że nie jest słabszy od reszty. Godziny przemocy, upokorzenia i strachu. Tu nie było przypadku. Była decyzja, która zapadła wcześniej, kiedy jeszcze krążyli po okolicy. Szukali. Tej nocy trafili na nią. Nad ranem wszystko ucichło. Samochód odjechał, zostawiając zmasakrowane ciało. Nazywała się Anita Kobi. Była pielęgniarką. Cofnijmy się o kilka godzin. 22 lutego 1986 roku był ciepłym letnim dniem. Sobota jak wiele innych. Ludzie robili zakupy, odwiedzali rodziny i planowali niedzielę. W szpitalu w Blacktown kończyła się wieczorna zmiana. Anita Kobi zdjęła fartuch i pożegnała się z personelem. Była zmęczona, ale to normalne po ciężkim dniu pracy. Miała 26 lat. Planowała ślub z narzeczonym, Johnem. Rodzina mówiła o niej odpowiedzialna, ciepła i konkretna. W pracy ceniono ją za spokój i empatię, a pacjenci ją uwielbiali. Około 21:30 wyszła ze szpitala i skierowała się na stację. Do domu miała niedaleko. Pociąg, potem kilkanaście minut spaceru dobrze znaną trasą. Robiła to wiele razy i czuła się bezpiecznie. Pociąg dotarł na stację około 22:00. Wysiadła. Na peronie kilka osób. Szła w stronę Newton Road. To był ostatni odcinek drogi, kilkanaście minut. W tym samym czasie w okolicy krążył samochód. W środku 5 mężczyzn. Nie jechali do konkretnego miejsca. Krążyli bez celu. Pili, rozmawiali, nudzili się. Nie byli krystaliczni. Wcześniej zdarzały się napady, włamania i drobne przestępstwa. Tego wieczoru atmosfera w aucie była ciężka. Prowokowali siebie nawzajem. W grupie łatwiej o decyzję, której nikt sam by się nie podjął. Zobaczyli ją idącą chodnikiem. Samotna kobieta, późna pora, ciemniejszy fragment ulicy. Jeden z mężczyzn zaproponował, żeby ją postraszyć. Samochód zawrócił. Zatrzymali się obok. Otworzyły się drzwi. Krzyk przeciął powietrze, ale był krótki. Wciągnęli ją do środka. Wszystko trwało kilkanaście sekund. Samochód ruszył i na ulicy znów zrobiło się cicho. W domu światło wciąż się paliło. John spojrzał na zegarek. Najpierw pomyślał, że pociąg się spóźnił. Potem, że może wpadła do sklepu. O 22:30 zaczął się niepokoić. Zadzwonił do jej rodziców. Nikt jej nie widział. W końcu skontaktował się z policją. Tej nocy zgłoszenie zaginięcia było jednym z wielu. Nikt jeszcze nie wiedział, że kilka kilometrów dalej, na odludziu, trwa koszmar, który za kilka godzin wstrząśnie całym krajem. Niedzielny poranek zaczął się spokojnie. Na obrzeżach Sydney powietrze było jeszcze chłodne po nocy. W pobliżu Prospekt pojawił się właściciel pobliskiego pola. Znał te okolice doskonale. W pewnej chwili zobaczył coś leżącego w trawie. Może to porzucone ubrania, może śmieci. Zatrzymał samochód. Podszedł bliżej. Zrozumiał po kilku sekundach. Ciało młodej kobiety leżało częściowo ukryte w wysokiej trawie. Widok był na tyle wstrząsający, że natychmiast zawiadomił policję. Po niespełna godzinie miejsce było już otoczone taśmą. Doświadczeni śledczy przyznawali później, że widok był makabryczny.
Wstępna identyfikacja nie trwała długo. Zaginiona od niespełna doby 26-letnia pielęgniarka z Blacktown, Anita Kobi. Wiadomość szybko dotarła do rodziny. Policja wiedziała, że to nie był przypadkowy atak jednego sprawcy. Ślady wskazywały na udział kilku osób. Brutalność była skrajna. Charakter obrażeń sugerował długie godziny przemocy. Media dowiedziały się błyskawicznie. Jeszcze tego samego dnia reporterzy ustawili się przed domem rodziców Anity. Kamery, mikrofony i transmisje na żywo. Cała Australia słuchała kolejnych komunikatów. W radiu podawano ostrzeżenia dla kobiet wracających nocą. W telewizji mówiono o bestialskim ataku. Telefony na policję dzwoniły bez przerwy. Ludzie zgłaszali podejrzane samochody, dziwne zachowania sąsiadów, każdą plotkę. Strach rozlał się po całym mieście. Kobiety bały się wracać same z pracy. Rodzice odbierali córki z przystanków, a śledczy powołali specjalną grupę zadaniową. Przesłuchiwano pasażerów pociągów, mieszkańców Blacktown, kierowców taksówek. Sprawdzano każdy samochód pasujący do wstępnych opisów świadków. Poranek, który zaczął się zwyczajnie, zakończył się narodowym wstrząsem. Zanim poznano ich nazwiska, mówiono po prostu ci z samochodu. Policja szybko ustaliła, że w zbrodni brało udział kilku sprawców. Ślady na miejscu z zeznania świadków ze stacji Blacktown, opisy auta krążącego tej nocy po okolicy. Wszystko wskazywało na grupę młodych mężczyzn z zachodnich przedmieść. Trop prowadził do Fairfield. To nie była elitarna dzielnica. W latach 80. zmagała się z bezrobociem, napięciami społecznymi i przestępczością. Śledczy zaczęli łączyć fakty. Wcześniejsze napady, włamania, doniesienia o agresywnym zachowaniu. Samochód widziany w pobliżu stacji kolejowej. Nazwiska zaczęły się powtarzać. Byli młodzi. Najstarszy miał 22 lata, najmłodszy 18. Znali się od dawna. Część była spokrewniona. Spędzali razem wieczory. Pili i krążyli po okolicy bez wyraźnego celu. Nie działali jak zorganizowana grupa przestępcza, raczej jak banda, która wzajemnie się nakręcała. W relacjach świadków pojawiały się podobne określenia: impulsywni, agresywni i lubiący dominować. Wcześniejsze przestępstwa miały charakter rabunkowy. Przemoc nie była im obca, ale to, co wydarzyło się tej nocy, przekroczyło wszelkie granice. Policja pracowała bez przerwy. Analizowano każdy sygnał. Jeden z przełomów przyszedł dzięki informacjom o samochodzie, którym poruszali się sprawcy. Biały Holden, charakterystyczny, widziany w okolicy stacji, potem na drogach prowadzących w stronę Prospekt. Kiedy funkcjonariusze zaczęli ich przesłuchiwać, wersje wydarzeń zaczęły się sypać. Najpierw zaprzeczali. Twierdzili, że nie byli w tamtej części miasta. Potem pojawiły się sprzeczności. Jeden wskazywał na drugiego. W końcu zmowa milczenia pękła. Rozpoczęły się zatrzymania. W mediach pojawiły się ich nazwiska: Gary Murphy, Les Murphy, Michael Murphy, John Travers i Daniel Murphy. 5 młodych mężczyzn z jednej części miasta. 5, którzy tej nocy podjęli tę samą decyzję. Dla Australii to był szok. To byli sąsiedzi. Chłopcy, którzy dorastali na tych samych ulicach co tysiące innych. Ta świadomość była trudna do przyjęcia. Śledczy wiedzieli już, kto stoi za śmiercią Anity Kobi. Teraz należało to udowodnić w sądzie. Sobota, około 22. Peron w Blacktown powoli pustoszeje. Anita Kobi wysiada z pociągu. Do domu ma kilkanaście minut spaceru. To trasa, którą zna na pamięć. Idzie Newton Road. W niektórych miejscach latarnie świecą słabiej. Ruch jest niewielki. To nie centrum Sydney, tylko spokojne, ciche przedmieście. W tym samym czasie biały Holden krąży po okolicy. W środku 5 mężczyzn. Nuda miesza się z alkoholem.
W pewnym momencie zauważyli idącą dziewczynę. Samochód zwalnia i mija ją pierwszy raz. Ktoś proponuje, żeby zawrócić. I zawracają. Zatrzymują się obok dziewczyny. Drzwi otwierają się gwałtownie. Jeden z mężczyzn wyskakuje i chwyta ją za ramiona. Dziewczyna krzyczy i próbuje się wyrwać. Reszta pomaga wciągnąć ją do samochodu. Wszystko trwa kilkanaście sekund. Auto rusza. I na ulicy znów jest cicho. A w samochodzie napięcie rośnie. Padają wulgarne uwagi. Ktoś śmieje się nerwowo. Jeden z nich doradza, żeby była cicho. Dziewczyna próbuje rozmawiać. Mówi, że jest pielęgniarką, że nikt nie musi przez to mieć problemów. Błaga, żeby ją wypuścili. Zero reakcji. Kierują się w stronę Prospekt. Im dalej od zabudowań, tym większa odwaga. W grupie łatwo rozmyć odpowiedzialność. Każdy czeka, aż ktoś inny powie dość, ale nikt tego nie mówi. To nie był zaplanowany wcześniej atak na konkretną osobę. To była decyzja podjęta w kilka sekund. Decyzja, która uruchomiła lawinę. Później w sądzie śledczy odtworzą trasę przejazdu. Minuta po minucie, skręt za skrętem. Każdy ze sprawców próbuje umniejszyć swoją rolę. To nie on zaczął, to inni byli bardziej brutalni. Ale fakty były niezaprzeczalne. 5 mężczyzn zdecydowało się zatrzymać samochód i wciągnąć dziewczynę do środka. Samochód zatrzymał się daleko od zabudowań. Z dala od świateł Sydney sprawcy czuli się bezkarni. Wyciągnęli ją z auta. Próbowała jeszcze przekonywać, uspokajać sytuację. Nie słuchali. Wzajemnie się napędzali. Każdy kolejny krok był łatwiejszy, bo odpowiedzialność rozkładała się na 5 osób. Śledczy później ustalą, że przemoc trwała godzinami. Eskalowała. Upokorzenie stało się elementem dominacji, a brutalność sposobem na pokazanie siły przed resztą grupy. Nie było momentu, w którym ktoś powiedział stop. Każdy z nich miał szansę się wycofać. Nikt tego nie zrobił. W trakcie śledztwa i procesu nawet doświadczeni funkcjonariusze mówili, że skala przemocy była wyjątkowa. W aktach sprawy znalazły się szczegóły, których wiele redakcji zdecydowało się nie publikować, ze względu na brutalność czynów. Nad ranem było już cicho. Leżała w trawie. Zostawili ją tam, w polu, jakby chcieli odciąć się od tego, co zrobili. Wsiedli do samochodu i odjechali. W aucie panowała cisza. Po godzinach agresji adrenalina opadła. Została świadomość, że przekroczyli granicę i tego nie da się już cofnąć. Kiedy słońce zaczęło wschodzić nad zachodnimi przedmieściami Sydney, 5 mężczyzn wracało do domów, do rodzin, do zwyczajnego życia, a ciało Anity Kobie zostało odnalezione kilka godzin później. Z ustaleń medycznych wynika, że Anita Kobie zmarła w wyniku ciężkich obrażeń oraz uduszenia. Skala przemocy była olbrzymia. Lekarze, podobnie do policjantów, mówili o wyjątkowym okrucieństwie. Śledczy ustalili później, że wszyscy sprawcy wrócili do swoich domów. Spali, jedli śniadanie z rodziną. Zachowywali się tak, jakby wymazali wydarzenia z ostatniej nocy. To uderzyło opinię publiczną najmocniej. Nie tylko brutalność czynu, ale to, że tak szybko przeszli do codzienności. Sala sądowa pękała w szwach. Media z całej Australii ustawiły kamery przed budynkiem jeszcze przed świtem. Ludzie chcieli zobaczyć twarze sprawców. Chcieli usłyszeć wyrok. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 mężczyzn. Prokuratura przedstawiała dowody metodycznie, zeznania świadków, analizę trasy przejazdu, wyniki sekcji zwłok. Każdy element układał się w obraz wielogodzinnej zbiorowej przemocy. Na sali panowała cisza, kiedy odczytywano ustalenia medyczne. Trudno było słuchać tego bez emocji. Obrona próbowała wykazać na brak wcześniejszego planu zabójstwa, na młody wiek oskarżonych, na wpływ alkoholu. Sąd nie miał jednak wątpliwości co do skali i charakteru czynu.
W 1987 roku zapadły wyroki. Wszyscy zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności, z bardzo ograniczoną możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Wyrok zapadł, ale emocje nie zniknęły. Przed sądem ludzie czekali godzinami. Nie po to, żeby zobaczyć sprawców. Chcieli usłyszeć, że państwo potrafi odpowiedzieć na coś tak brutalnego. Kiedy ogłoszono dożywotnie wyroki dla całej piątki, w tłumie pojawiła się ulga. Ale wiele osób uważało karę dożywocia za niewystarczającą. Sprawa wywołała ogólnokrajową debatę o karze śmierci, która w Australii została zniesiona kilka lat wcześniej. Część polityków i komentatorów publicznie domagała się jej przywrócenia. Zmieniło się coś jeszcze. Kobiety zaczęły inaczej patrzeć na nocne ulice. Samotne powroty z pracy przestały być oczywiste. W wielu miejscach wprowadzono dodatkowe patrole policyjne. Pojawiły się też kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa. W zachodnich dzielnicach Sydney sprawa była szczególnie bolesna. Ta część miasta stała się synonimem brutalności. Mieszkańcy dzielnicy musieli mierzyć się z piętnem, choć większość z nich nie miała z tą zbrodnią nic wspólnego. Rodzice Anity jeszcze przez lata zabierali głos publicznie. Mówili o bólu, ale też o godności. O tym, że nie chcą, by pamięć o ich córce sprowadzała się wyłącznie do brutalności, której doświadczyła. W Sydney jej imię wciąż wraca w rocznicę. W reportażach, w dokumentach, w rozmowach o bezpieczeństwie kobiet. Dla młodszego pokolenia to historia z przeszłości. Dla starszych moment, który pamiętają bardzo wyraźnie. Co kilka lat temat powraca, gdy któryś ze sprawców składa wniosek o zwolnienie warunkowe. Każdy taki wniosek otwiera stare rany. Media znów pokazują archiwalne zdjęcia. I pada wtedy pytanie, czy ktoś, kto zrobił coś takiego, może kiedykolwiek wyjść na wolność. Rodzina ofiary konsekwentnie sprzeciwia się przedterminowemu zwolnieniu. I póki co, sąd podziela ich zdanie. Sprawcy pozostają w więzieniu. W tym odcinku to już wszystko. Jak zwykle proszę o komentarze, łapki w górę i podbijanie materiału. Bardzo dziękuję.